Często dostajemy pytanie, jak to się dzieje, że ta sztuczna inteligencja czyta książki. Wielu kojarzy się to z pewnym rodzajem magii, a właściwie są to e, ugruntowane metody naukowo-badawcze, które są rozwijane od lat, no można powiedzieć, że 50., ale ten taki boom na sieci neuronowe jakby od nowa pojawił się po 2012 roku. Właściwie stosujemy wiele różnych modeli, wiele różnych typów uczenia do wyciągania danych. To nie jest tak, że jest jeden wielki algorytm, który usiądzie, przeczyta w 15 sekund książkę i wszystko z niej wyciągnie. Pracujemy nad poszczególnymi modelami, na przykład modelami do wyciągania postaci z tekstu, modelami do wyciągania czasu, miejsca, cech książki, do wyciągania topików, tagów, tematów itd., itd. No więc właściwie od zadania zależy to, jakimi typami modeli uczenia maszynowego się posługujemy. Czasami są to modele oparte o sieci neuronowe, w których właśnie ostatnio dokonał się bardzo duży postęp, szczególnie w kontekście rozpoznawania tekstu, ale także posługujemy się już, że powiem, ugruntowanymi i sprawdzonymi metodami, ale implementujemy je właśnie na gruncie książek i przetwarzania tekstu książki jako całości. No to muszę podkreślić, że jesteśmy jednymi z pierwszych w Polsce, jak i nie na świecie, którzy jakby zajmują się tematem przystosowania czy eksploracji metod sztucznej inteligencji właśnie w kontekście książek. To dokładamy naszą interpretację w oparciu o reguły zaczerpnięte właśnie od językoznawców, literaturoznawców, którzy dokładają tu dodatkową warstwę interpretacji naszych danych. To, co robię ja i mój zespół, to w głównej mierze analiza danych i wyciąganie z nich innych danych, a to, co robi zespół literaturoznawców, to ich interpretacja, weryfikacja wyników i odnajdywanie nowych zastosowań do poszczególnych informacji, które są gdzieś w tej książce ukryte. Pewnie zastanawiacie się Państwo, czy sztuczna inteligencja może ułatwić życie wydawcom. Otóż właściwie sztuczna inteligencja wkracza wszędzie. Jesteśmy na progu rewolucji, właściwie ta rewolucja się już zaczęła. Mamy rewolucję w medycynie, edukacji, w social mediach i metody i techniki sztucznej inteligencji wkroczyły tam i pomagają nam lepiej diagnozować, lepiej rozpoznawać trendy, lepiej wskazywać odpowiedni materiał do nauki, czy chociażby rozpoznawać twarze na zdjęciach naszych znajomych. Właściwie, tak jak wspomniałem, jesteśmy na progu rewolucji i ci, którzy się nie załapią do tego pociągu, nie rozpoczną prac nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w swoim biznesie, stracą. Firmy, które pracują nad sztuczną inteligencją, próbują ją wdrażać, implementować, zyskają ogromną przewagę. Zarówno w medycynie, chociażby przykłady rozpoznania raka płuc, raka mózgu, czy chociażby w branży wydawniczej. Właściwie wiele osób bardzo, że tak powiem, myli sztuczną inteligencję z czymś, co nas zastąpi. Otóż to nie jest jej celem i właściwie nie jesteśmy tak na dobrą sprawę na tym poziomie, żeby sztuczna inteligencja zastąpiła człowieka. To, co ona potrafi zrobić bardzo dobrze, to przede wszystkim w szybkim czasie i często dużo dokładniej niż człowiek przefiltrować pewien ogromny materiał, podać nam czy wybrać pewne elementy, na przykład w medycynie pewne zdjęcia, które wymagają dalszej uwagi człowieka, albo zwrócić uwagę na aspekty, które człowiek może bardzo, bardzo łatwo pominąć. W branży wydawniczej, no jakby tutaj bardzo naturalnie, uważam, ta sztuczna inteligencja się wpisuje. Ten materiał książkowy jest materiałem bardzo obszernym, bardzo czasochłonnym, żeby przeczytać, zapoznać się z treścią książki, wyciągnąć z niej sensowne informacje. Tak więc my staramy się już od prawie 2 lat wdrażać sztuczną inteligencję w branży książkowej, wydawniczej, szczególnie w takim kontekście systemów rekomendacji, zrozumienia tego, o czym jest książka, a także poddania materiału marketingowego do przyszłej promocji książki. W napływie wielu utworów do wydawcy, do wydania jesteśmy w stanie przefiltrować, wyciągnąć informacje o tych utworach, tak aby ten przyszły recenzent z wydawnictwa mógł zacząć od tych utworów, które bardzo dobrze rokują.
Jesteśmy w stanie wyciągnąć czas, miejsce akcji, bohaterów, określić sentyment, określić tematy, no i tak jakby całościowo spojrzeć na treść książki w kontekście jej sentymentu, w kontekście jej kategoryzacji, no i wielu tych niezbędnych aspektów, które trzeba zrobić, czy na etapie podjęcia decyzji o wydaniu książki, czy na etapie, już jakby po tym etapie podjęciu decyzji, na etapie promocji i marketingu tej książki. Do tej pory zajmowaliśmy się beletrystyką i literaturą faktu, w związku z czym mamy opracowane modele związane z oceną cech miękkich książki, na ile jest romantyczna, na ile jest fantastyczna, na ile jest uczuciowa, optymistyczna, zabawna itd., itd. Tutaj jakby całość analizy z jednej strony opiera się o sieci rekurencyjne, z drugiej strony opiera się o modele drzew decyzyjnych, modele tak zwane random forest. Jakby synergia tych dwóch modeli daje nam najlepsze rezultaty. Drugą naszą taką analizą jest to analiza tak zwanych nerów, czyli nazwanych jednostek identyfikacyjnych w tekście, czyli miejsc, postaci, czasu, stanów emocjonalnych, zawodów. Wyciągamy nawet potrawy, jedzenie, które dają jakiś taki charakter kulturowy. W tym celu korzystamy akurat z sieci konwolucyjnych. Działają one przede wszystkim szybko, a z drugiej strony dają naprawdę dużą skuteczność. Kolejnymi modelami, które stosujemy, są to modele do analizy stylometrycznej. Może już tutaj do końca nie wykorzystujemy sieci neuronowych jako takich, tylko bardziej analizę danych i analizę statystyczną, gdzie słowa są zamieniane na odpowiednie części mowy i po prostu statystycznie analizujemy styl danego autora, ilu używa rzeczowników, przymiotników, jaki jest stosunek przymiotników do rzeczowników czy do czasowników. To pozwala określić pewien dynamizm, określić pewien sposób narracji tekstu, czy ona jest opisowa, czy może dynamiczna, czy jest tam dużo bohaterów, czy jest bohater jeden główny, czy cała narracja skupia się wokół jednego głównego bohatera. W związku z czym to jest także taka bardzo wartościowa rzecz, którą właściwie niedawno zaczęliśmy wprowadzać, to właśnie na podstawie rozmów z wydawcami i różnego rodzaju konsultacji z literaturoznawcami. Bardzo nam zależy na tym, na współpracy z rynkiem, na współpracy z wydawcami, na współpracy z księgarniami także, aby potrafili nam wskazać, co jest ich problemem, a my postaramy się po prostu go rozwiązać ku obopólnej korzyści. Bardzo ważnym aspektem naszych prac jest zabezpieczanie treści, bo dostajemy tych treści dużo, te treści są u nas przechowywane. Mamy opracowaną całą politykę bezpieczeństwa, począwszy od tego, że te treści są dostępne tylko i wyłącznie z naszej sieci lokalnej, są zabezpieczone z jednej strony VPN-em, dodatkowo nakładamy znak wodny na wszelki wypadek, że gdyby nie daj Boże nastąpił jakiś atak hakerski i te sieci wypłynęły, to będzie wiadomo, że wypłynęły od nas. Z drugiej strony zespół jest dosyć hermetyczny i zamknięty. Mamy opracowaną politykę utylizacji tych treści, czyli pobieramy tylko to, co jest nam niezbędne, powiedzmy na nasze firmowe komputery, na których pracujemy. Gdy skończymy eksperymenty czy pracę nad danym eksperymentem badawczym, mamy politykę, że ta treść jest usuwana z naszych lokalnych komputerów, tak więc jakby to nie wychodzi poza organizację. A z drugiej strony te nasze jakby wszystkie wdrożone polityki bezpieczeństwa i zabezpieczeń uważam, że stoją na bardzo wysokim poziomie i dużo więcej widziałem przykładów w wydawnictwach, które przesyłają sobie mailem poszczególne książki czy poszczególne wydania. To stwarza zdecydowanie większe ryzyko niż to, że mamy u siebie ten zbiór zabezpieczony w takiej innej formie. Właściwie to, co my robimy w pierwszym kroku, to jest wyciągnięcie treści, ale często tą treść modyfikujemy, tak więc nawet gdy my pracujemy na tej treści, to ona nie nadaje się do czytania, nie nadaje się do, tak powiem, wystawienia na przykładowym chomiku, no bo nikt nie będzie miał przyjemności z czytania albo fragmentów tekstu pomieszanych ze sobą, albo fragmentów, albo całej książki w postaci
zlematyzowanej, czyli gdzie każdy wyraz jest doprowadzony do podstawowej formy, albo bardzo często także pracujemy na plikach, które są już w pewien sposób przekodowane, czyli słowa zamienione są na identyfikatory tych słów, tak więc nasz plik wygląda właściwie jako ciąg liczb 1, 2, 1328 i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym nawet gdyby coś takiego, nie daj Boże, wypłynęło, to i tak nie jest to do odkodowania dla normalnego użytkownika. Właściwie w chwili obecnej pracujemy nad tematem dopasowania utworów do wydawców. Zależy nam na tym, aby dla docelowego wydawcy podać jasną i precyzyjną informację: słuchaj, ten utwór pasuje do Twojego profilu, jego treść, powinieneś się zainteresować jego treścią pod względem kategorii, pod względem stylu, pod względem powiedzmy tagów, czy zbioru tagów, jaki sobie wydawnictwo może określić, jakimi tematami się zajmuje. Tak więc to jest teraz, że powiem, taka rzecz, którą przetwarzamy i nad którą prowadzimy pracę. Drugi aspekt jest to wektoryzacja książki. Wektoryzacja książki zachowująca jej semantyczne znaczenie. Jednym słowem chodzi o to, żeby móc dowolną treść przedstawić w postaci wektora, dzięki czemu będziemy bardzo łatwo w stanie podać książki podobne pod względem stylu, czy pod względem po prostu charakteru. Jednym słowem może to posłużyć do przyszłego systemu rekomendacji dla poradników, literatury naukowej, ale także beletrystyki czy literatury pięknej, ale z drugiej strony może także przysłużyć się jakby naszym kolejnym planom i celom do analizy bestsellera, na ile ta książka jest podobna do innych bestsellerów, może się przysłużyć właśnie do takich analiz porównawczych, ale może także posłużyć do właśnie oceny bestsellera czy tam bestsellera, czy szansy stania się książki bestsellerem, czy szansy sprzedażowej w przyszłości.